Cześć, z tej strony Marta Lulek i witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z herbatką, bo od rana chcę się z Tobą podzielić paczką, którą dostałam od Scrap Boysów. W piątek ich najnowsze kolekcje trafiły do sklepów i w piątek ja też otrzymałam paczkę PR-ową od chłopaków, także chcę z Tobą ją otworzyć i zobaczyć, co jest w środku, jak wyglądają te kolekcje na żywo. Jak widzisz, dopiero teraz przecinam taśmy, więc w ogóle nie widziałam tych papierów wcześniej. Widziałam je tylko na podglądach. Trochę poszeleszczę, żeby je otworzyć. Już mamy wszystko na wierzchu. Tutaj mamy dwie pierwsze karty, które są zazwyczaj kartami gratisowymi. Jedna jest z kolekcji Lady in Japan. To jest bezpłatna karta z grafikami do wycinania, z której już można zrobić swoją pierwszą pracę. Druga karta to jest Shabby Pack 2. Ja mam już pierwszą część tej Shabby Pack. Bardzo lubię te arkusze. One są bardzo delikatne, trochę jak angielskie tapety. Do tego przepiękne grafiki, róże, delikatne pastelowe kolory. Ta koperta mnie bardzo zaciekawiła. Myślę, że bardzo fajne prace z tego powstaną. Tutaj widzę piękną perełkę jako grafikę, a w tej kolekcji są guziczki. Bardzo fajne, małe elementy, które pięknie nam uzupełniają kompozycję w pracach. I tutaj widzę, że mamy kolekcję 20 na 20, 23 cm na 23 cm, czyli 8 na 8 cali, 250 gram. Zaraz ją sobie obejrzymy. Tak samo mamy Shabby Pack 2, to są tła. Tutaj mamy małą kolekcję 15,2 na 15,2, czyli 6 na 6 cala, 250 gram. Dużo jest tych papierów. I mamy do tego bloczek pop-up, czyli to jest bloczek dwustronnie zadrukowany, ależ można wykorzystywać z tej strony i z tej strony, czyli można odwracać te elementy do tej kolekcji. Zaraz będziemy wszystko to oglądać. Men's World to są elementy, które wykorzystuję często w męskich pracach, więc pewnie chłopaki mi dorzucili, gdyż te elementy często wykorzystuję. Do tego mamy mały bloczek 15 na 15 z elementami do wycinania od Shabby Pack 2. Tutaj mamy duży arkusz, raz, dwa, z elementami do wycinania do większych projektów. Jeden arkusz Lady in Japan. I tutaj są dwa różne. Jest jedna kolekcja główna i jest kolekcja do Art Journala. Więc może od tego zaczniemy. Całą kolekcję Lady in Japan najpierw sobie obejrzymy. To odkładam na bok i to zabieram to i to. Zaczniemy od elementów do wycinania. Mamy karty do żurnala, teraz są bardzo modne elementy znaczków, więc też te znaczki się pojawiły. Koperty, kotek, drzewko bonsai, herbata w czajniczku, czyli się dobrze wpasowałam dzisiaj z herbatą. Kwiaty, które zawsze się przydają, liście uzupełniające kompozycje, rewelacyjne, bardzo łatwo się je będzie wycinało. Zobaczcie, oprócz tego, że mają obramówkę, to są naprawdę wygodne do wycinania. Tutaj mamy kolejne kwiaty, postaci z kluczami, śrubkami, mechanizmami, ale też guziczki. Fajne elementy uzupełniające, bardzo ładna grafika. I tutaj trochę elementów muzycznych, szachów, zegarów, książek. Taki, żuczek, bardzo ciekawy żuczek. I tutaj nam się już zaczynają powtarzać elementy, czyli raz, dwa, trzy, 4 razy nam się powtarzają elementy, plus mamy jeszcze na okładce dodatkowe, plus napisy. Te też są podwójnie. Czyli 4 razy nam się powtarzają elementy, 190 gram, więc łatwiej się je będzie wycinało. Mała kolekcja, 24 arkusze. Tak na szybko przelecimy, a może tą dużą obejrzymy w całości.
Sztywne, ładne, bardzo ładne kolory są. Ta czerwień nie jest taka żywo-czerwona, jest z delikatnym pomarańczem. Fajna. Tutaj mamy kolekcję 20×20, 12 arkuszy, czyli połowę mniej. I już ta kolekcja zaczyna inaczej wyglądać w tych większych arkuszach. Dodatkowo są cyferki, one się fajnie przydają przy urodzinach, przy rocznicach. Ładne są te kompozycje. I na okładce elementy do wycinania, na końcu tak samo. Jeden arkusz cały do wycinania. Zwróćcie uwagę na motyle. One mają takie dużo szczegółów w sobie. Jest też delikatniejszy motylek. Bardzo ładne książki. I mnie zawsze ciągnie do tych kwiatów, książek, taki delikatniejszy grafik, listów, ta kokardka przepiękna. Więc pewnie coś w tym stylu powstanie z tej kolekcji. To są elementy dwustronne do wycinania. Na dole tutaj są napisy. Więc po polsku, jeden napis po angielsku. I dużą kolekcję, tą art żurnalową najpierw zobaczymy. Mamy duże karty 15×15, mniejsze elementy uzupełniające. Ta okładka jest delikatniejsza, 190 gram ma. 5 podwójnych arkuszy plus na okładce dodatkowo. Tutaj bardzo ładnie powyrywane te kartki są. I karty do art journala, żeby można było je ładnie poukładać w naszych notesach. A z tyłu delikatne pismo, lekko postarzone, przybrudzone, zagniecenia. I tutaj też karty. No, bardzo ciekawe to jest. Na dole napisy. I tutaj regularny wzór kwiatów, także jak nie chcemy wszystkich kart, to z części można wykorzystać sobie tył. Tutaj się pojawia znowu ten motyw znaczka. Nie wiem, czy już wpadliście w ten szał znaczka i wycinania z różnych opakowań, czy różnych biletów, pamiątek, właśnie znaczków i wpisywania na każdy dzień, czyli co by nam się kojarzy z danym dniem. O, przepiękne skrzypce. Ja na skrzypce jestem bardzo wrażliwa zawsze, dlatego że jak byłam dzieckiem, marzyłam o tym, żeby grać na skrzypcach. Uczyłam się grać na gitarze, a teraz, jak już jestem starsza, to właśnie zaczęłam naukę gry na skrzypcach, więc te skrzypce są mi bliskie, są cały czas na wierzchu u nas w domu, ale ładna ta karta i wykorzystujemy ją. Wykorzystujemy je. I tutaj piękne napisy. Fajnie, że to nie jest tylko takie nasze pismo, tylko właśnie wschodnie. Bo to od razu nadaje klimat. I te pieczęci woskowe, bardzo realnie one wyglądają, jakby były tutaj nałożone. Taki mają efekt 3D. Tutaj mam więcej kart z postaciami. Bardzo ładna tematyka. I wzburzone fale. Myślę, że do art journala bardzo fajna ta kolekcja nada się, bo z jednej strony są te elementy do wycinania, do uzupełnienia kart, a jeśli jest ich za dużo, to właśnie odwracamy. Przechodzimy do dużej kolekcji Lady in Japan. Tutaj mamy 12 podwójnych arkuszy, 30,5×30,5 cm, czyli 12×12 cali, 250 gram, czyli jest to papier sztywny, taki wygodny do tworzenia kartek, albumów czy innych projektów, które chcemy, żeby na dłużej nam wystarczyły. Jedynie okładka jest trochę lżejsza, trochę cieńsza, ona ma 190 gram. Tutaj mamy elementy do wycinania, także jeśli ktoś nie wykorzysta, nie zakupi sobie tego bloczka pop-up, to też nie zostaje całkowicie bez elementów do wycinania. Kilkadziesiąt tych elementów już na start dostaje w kolekcji głównej. Duży arkusz, tu są one od razu poukładane po dwa takie same. Fajny, sztywny, bardzo delikatny papier, gładki, więc
bardzo przyjemny. Nie będzie się rozwarstwiał, nie będzie niszczył się. Ładne kompozycje. Przedzielony ten arkusz, tutaj mam trochę postarzonego papieru, dołożone kafelki, postać Japonki pani i wykończone to jest kwiatami. Po drugiej stronie mamy napisy po polsku i po angielsku. Przepiękne kwiaty na napisach. Arkusz bazowy, ale też dosyć zdobny, żeby można było go wykorzystać. Może tak będę pokazywać od razu? Nie, chyba nie, tak będzie wygodniej. Tutaj mam powtórzony ten arkusz postarzany. On nadaje nam bardzo fajne tło, ale od razu specyfikę, że jest to wszystko w takich beżach, brązach, takie jakby polane herbatą, więc do Japonii idealnie pasuje. Kwiaty i tutaj mamy już taki krajobraz japoński z domem, z górą i kolejne kwiaty. Podoba mi się, z tyłu jest ta czerwień, mówię, ta czerwień nie jest taka krwista, ona jest taka fajna, między czerwonym a pomarańczowym, bardzo ładny odcień. I to jest ten drugi arkusz. Podoba mi się, że te arkusze nie są tak bardzo zdobne, nie mają tak dużo tych grafik takich dużych, więc łatwiej je będzie wykorzystać. Już pokazuję na przykładzie tych ramek, jak to można wykorzystać. Tutaj mam rameczkę kwadratową. Zobaczcie, jak można wyciąć i będzie nam to pasowało już do kartki kwadratowej. Tutaj też ten ptaszek z domkiem się zmieści, ale idealnie to pasuje na DL-kę. Tutaj tak samo jak kompozycję tutaj ułożymy, to nam się to świetnie A po drugiej stronie tego arkusza mamy taki regularny wzór. Ładnie po skosie poukładane kafelki. Ja się nie znam tak na tematyce japońskiej, także nie powiem Wam, czy to są talerze, czy jakieś znaki, ale wygląda to naprawdę ładnie. Arkusz cały kwiatowy, także nieważne, czy lubimy japońską kulturę, czy niekoniecznie, zawsze się go wykorzysta. On będzie pięknie wyglądał nawet do męskich prac. Zobaczcie, że jak podłożymy ten arkusz, to może nie, ale tutaj jest z tyłu beż, po drugiej stronie i zobaczcie, jak to można ładnie zrobić. Albo tak i tutaj jeszcze coś delikatnego na wierzch dołożyć. Będą bardzo ładnie ze sobą komponować. Fajnie, że jest taki delikatniejszy arkusz, który można właśnie stonować całą kolekcję. Tutaj mamy karty, one mogą nam służyć do journalingu, ale też fajnie będą wyglądały, zobaczcie, jako panel w kartce. Tutaj do DL-ki, czy do kwadratu, do albumu, do wpisania jakichś notatek. I po drugiej stronie, o, brakowało mi takiego czarnego arkusza, zobaczcie. I już nam się ładnie to składa, jedno z drugim. I ten beżyk. Można bardziej stonowaną kartkę, a można taką bardziej. Bardzo fajnie, że ten arkusz czarny jest. Kolejny arkusz, który nam tak tonuje tą kolekcję. I tutaj mamy ostatnie dwa arkusze. Arkusze, które mają gotowe karty, jak pocztówki. Karty, które możemy jako klapki zastosować. Tutaj tagi, opisy i cyferki, które zawsze się nam przydają. O, jakie ładne to jest. No, zobaczcie. Jak to ładnie wygląda i od góry, i od dołu. Można to sobie ułożyć, jak się chce. W kwadracie można tak wykorzystać, żeby mieć tutaj trochę przestrzeni na kompozycję. No, bardzo mi się podoba ten arkusz. Zaskoczył mnie, bo myślałam, że będzie też taki jak ten w tym stylu. Dobrze, i to jest cała kolekcja Lady in Japan. To odkładam na bok i już się bierzemy za Shabby Pack. Shabby Pack mam tutaj. Shabby Pack się składa z kolekcji 15×15 elementy do wycinania. Tutaj w elementach mamy dużą ramkę, ornamenty, klatka, no to są piórka, to są elementy, które bardzo, bardzo ja lubię, więc no jej, rozpływam się. Różyczki, listki. Listki znowu są w takim wygodnym kształcie do wycinania. Balon przepiękny, taki pastelowy,
koperta. No. No, z tej kolekcji zdecydowanie szybciej coś wytnę, ale z tamtej będę chciała też pokazać Wam, jak w tych ciemnych barwach można zrobić taką bardziej żywą pracę, bardziej rzucającą się, kontrastową. Wiosna nam przyszła, więc kapelusze z kwiatami, zegary, bucik Kopciuszka. No, super. Bardzo ładny domek. I tutaj też nam się już zaczynają powtarzać. Raz, dwa, trzy, 4 razy elementy do wycinania plus dodatkowe na okładce. To jest 190 gram, czyli wygodne do wycinania. Do tego mamy, od razu pokażę, 2 arkusze do wycinania w większej wersji. Tutaj mamy kwiaty, kompozycje z różami i liście oraz napisy. A na drugim arkuszu mamy ramki, kokardki, zróżnicowane te elementy. Nie same kwiatowe, tylko już coś więcej do budowania kompozycji i napisy po polsku i po angielsku. To są elementy do wycinania i przechodzimy do kolekcji głównej. One są w 2 rozmiarach. Patrzę, czy się czymś różnią, ale nie. Tu mamy 12 podwójnych arkuszy i tutaj tak samo 12 podwójnych arkuszy, 8 na 8 cali, 12 na 12 cali, 250 gram. Czyli tutaj na okładce mamy elementy do wycinania, także jak ktoś nie chce kupić sobie takiego bloczka bądź arkuszy do wycinania, to już trochę tych elementów też ma. No i to są te piękne, jak dla mnie, angielskie tapety. Przepiękne. No. Och, jakie śliczne listki, takie 3D, bardzo delikatne. One pięknie będą teraz na tych pracach komunijnych wyglądały. Zobaczcie. Wydaje mi się, że ta kolekcja jest jeszcze delikatniejsza niż poprzednia, niż Shabby Pack 1. Więcej jest tutaj tych delikatniejszych wzorów po drugiej stronie, więc jeszcze będzie subtelniejsza, będzie jeszcze łatwiejsza do wykorzystania. Te wzory są regularne, no ale zobaczcie, przepiękne na urodziny. Och. Jak łatwo będzie można łączyć te arkusze. I tu nam się powtarza, końcówka to są elementy do wycinania. I ta duża kolekcja. No to jest coś, co ja bardzo, bardzo lubię. Delikatne pastele, kwiaty. 190 na okładce plus elementy do wycinania. I tutaj są podwójnie arkusze już 250. Zobaczcie. Pięknie. Czy w tą, czy w tą. Tutaj jeszcze by coś delikatnego, żeby złagodzić, żeby kompozycję było widać, ale rewelacja. I tak samo, o, kolejny arkusz bierzemy i też on pasuje. Czy w tą stronę, czy w tą stronę. To bardzo lubię w kolekcjach, że one do siebie pasują. To już nie trzeba się zastanawiać, czy coś nam nie pasuje. O, zobaczcie. Czy jak kombinować. Jak to ładnie wygląda. Tylko bierzemy kolekcję i od razu wycinamy, tworzymy. Przepiękny jest ten arkusz. Bardzo mi się podoba. To już mamy z tym. O, zobaczcie. No odwracamy arkusz i jeden do drugiego pasują. Nie wiem, czy nawet z tego nie powstanie pierwsza kartka z tego zestawu. Oprócz róż tutaj są peonie chyba. Takie bardziej otwarte kwiaty, większe płatki mają. Delikatne różyczki po drugiej stronie. I tutaj bardziej róż. No ślicznie pasują do siebie. One mają kolory bardzo delikatne, pastelowe i nie są takie narzucające się, bo czasami arkusze są bardzo ładne, ale same w sobie. A potem mamy problem, żeby stworzyć kompozycję na nich, bo już są zbyt
obfitujące w swój wzór i kolory, a te są fajne, takie stonowane. Także to jest przegląd papierów najnowszych kolekcji od Scrap Boysów. Shabby Pack 2, coś dla dusz romantycznych, delikatnych, z elementami do wycinania. I mamy coś dla fanów Japonii, czyli Lady in Japan. I tutaj mamy już bardziej kontrastowe kolory, mamy mnóstwo elementów do wycinania, mamy dwie wersje, mam podstawową wersję i wersję żurnalową. Dajcie znać w komentarzach, która kolekcja Was bardziej zachwyciła, która Was zaintrygowała i czy Wam się podoba ten pomysł stworzenia osobnej kolekcji żurnalowej, która ma więcej elementów do wycinania i do wykorzystania w swoich notesach. Jestem ciekawa Waszego zdania, jak Wy odbieracie te kolekcje i życzę miłego, kreatywnego dnia. Do zobaczenia, pa!